Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię C201. Do tego telefonu jest to bateria BL5C. Jest to oczywiście bateria oryginalna, jaką producent wyprodukował dla tego telefonu, dla tego modelu Nokii. Pod nalepką e-mail zobaczymy markę tego telefonu. Markę tego telefonu, e-mail, wersję naszego softu, model C201, jak wcześniej wspomniałem, i telefon już jest z tych nowocześniejszych telefonów Nokii, bo został wyprodukowany w Chinach. Telefony Nokia były produkowane też również w Niemczech, na Węgrzech, w Finlandii i w Rumunii, ale te nowocześniejsze, tak i ta Nokia, choć nie jest taka nowa, później sobie zobaczymy jej rok produkcji. To już była właśnie produkcja w Chinach. Teraz sobie odpalimy telefon i sprawdzimy jego podstawowe funkcje, jego dźwięki, aparacik. Wszystkie najważniejsze właśnie funkcje sobie sprawdzimy w tym telefoniku. Telefony Nokia mają fajną opcję, tak jak w tych nowocześniejszych telefonach, że można je fajnie odpalić do menu bez karty SIM. Nie jak w innych właśnie markach, na przykład Sony Ericsson. Musieliśmy się troszkę natrudzić i grając odpowiednie patche, by cokolwiek zrobić i wejść do menu. Menu jest bardzo przejrzyste. Tu akurat w tym przypadku jest brandowane przez sieć Orange. Wchodzimy sobie do gry i kolekcji, czyli naszej aplikacji. Zobaczymy oryginalne gry, jakie zostały ubrane przez producenta. Tu jak widzimy gierki i aplikacje. Oczywiście jak widzimy był już Facebook, różnego rodzaju konwerty i zegar światowy, standardowy właśnie dla tego typu Nokii. Owi sklep, który oczywiście już jest nieaktualny. Internet, oczywiście z tego telefonu możemy skorzystać z internetu, ukrywając odpowiednio najnowszą aplikację tylko i wyłącznie w formacie JAR. Java, najnowsza aplikacja Opera to chyba była 8.1, więc taka spokojnie wejdzie. Tu mamy organizator. W organizatorze dodatki widzimy w tej Nokii to budzik, kalendarz, mapy, lista spraw, notatniki, kalkulator, minutnik, stoper. Najfajniejszą cechą tego telefonu to oczywiście mapy, nawigacja. Z tego telefonu możemy skorzystać z nawigacji, wgrywając oczywiście odpowiednie mapy i możemy korzystać bez podłączenia pod internet. Nie wiem, czy w tym przypadku są mapy, ale chyba ich nie ma. No niestety nie mamy, bo musielibyśmy mieć kartę pamięci. Podobnie jak w Nokii 6700 Classic i innych z nawigacjami. Bardzo fajnie ta Nokia daje sobie radę, jeśli chodzi o te mapy. Testowałem, naprawdę polecam. Oczywiście mapy już nie są aktualizowane, tam chyba do 2010-2011 roku była ostatnia aktualizacja, więc jeśli byście chcieli gdzieś wyjechać bardziej w głąb Polski, gdzie drogi powstają nowe, to możecie sobie się niemile zaskoczyć, że ten telefon już sobie po prostu nie poradzi i skieruje Was w nieodpowiednią po prostu drogę lub pokaże, że taka droga po prostu nie istnieje, bo po prostu tych map już po prostu nowych nie będzie i nie ma. Następnie zobaczymy sobie w multimediach, przejdziemy sobie do naszej kamery wcześniej wspomnianej. Miejsce przetwarzania zmienione tak jest i przejdziemy sobie. Zrobimy przykładowe zdjęcie na przykład naszych klawiszy innego telefonu. Takie mniej więcej na szybko. Jak widzimy, jakość tego zdjęcia jest naprawdę w opłakanym stanie. Przejdziemy sobie do tego zdjęcia z naszego albumu i zobaczymy sobie, jak to zdjęcie dokładnie wygląda. O, mamy je. Powiększymy sobie zdjęcie. I jeszcze raz.
i jeszcze raz. Naprawdę można powiększać bardzo dużo tego zdjęcia. Jakość tego zdjęcia naprawdę nie powala. Jakość jest dość słaba, dlatego że nie ma autofokusa i nie zrobimy ostrego zdjęcia. No chyba, że nam naprawdę już się uda, to może czasem coś tam fajnego zrobimy. Ale jeśli chodzi o aparat, telefon naprawdę bardzo słaby. Przejdziemy sobie do muzyki. Zobaczymy, czy jakieś utwory oryginalne są w tym telefonie. Do całej zawartości i dźwięków. I zobaczymy sobie teraz, jak telefon głośno gra na głośnikach, jaki ma jakościowo dźwięk i jakie dzwonki są oryginalne wgrane przez producenta. Nokia naprawdę bardzo dobrze gra, jakościowo, jak i głośno. Teraz sobie zobaczymy kod serwisowy gwiazdka kratka 40 kratka. I tu w kodzie serwisowym widzimy, jest to model C201, wersja softu i w jakim roku ten telefon został wyprodukowany. Tu mamy właśnie 2011 rok, 5, czyli maju, 13 maja. Ten telefon ma już 9 lat, mimo to jest to już bardziej nowoczesna linia Nokii. Tu widzimy, mimo że jest telefon brandowany przez Orange, naprawdę Orange się troszkę postarało i mamy fajne skróty, podobnie jak w nowoczesnych telefonach. Tu możemy sobie przechodzić w menu, bardzo fajne, ciekawe skróty poręczne. I teraz sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefonu. Zobaczcie, w jaki prosty sposób ten telefon można zdemontować. Ściągamy tę klapkę, baterię i widzimy, tutaj mamy dwie śrubki, jedna, druga. Odkręcamy te śrubki. Śrubki odkręcone. Teraz podwadzamy naszą obudowę przednią takim otwierakiem do obudów bądź innym podobnym otwierakiem plastikowym, narzędziem. Udało mi się to wbić. Wbijamy od samego dołu i jedziemy po całą górę. Następnie teraz z drugiej strony po całej długości przejeżdżamy i
i ściągamy naszą przednią obudowę. Pamiętajmy, by nasz otwierak był dość płaski, by nam fajnie się tutaj wbiło w obudowę i nie stwarzało nam żadnych problemów. Teraz mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą śrubkę. Odkręcamy je wszystkie. Wszystkie śrubki są takie same. Są to śrubki gwiazdkowe. I odkładamy je na bok. Teraz wyciągamy wszystkie nasze tutaj płytę wraz z wyświetlaczem, ramką. Wyciągamy z korpusu. Jest to bardzo proste, podwadzamy w odpowiednim miejscu i tu widzimy naszą całą płytę tego telefonu. Teraz jeśli byśmy chcieli wyciągnąć sobie nasz wyświetlacz, to tutaj mamy mini zaczaski, wyciągamy sobie je i tu widzimy nasz wyświetlacz. Możemy sobie teraz odpiąć z płyty i mamy zdemontowany. My sobie z powrotem założymy tu naszą płytkę, blaszkę. Tu widzimy na korpusie znajduje się głośniczek. Oglądania moich poprzednich filmików. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, odnośnie tego modelu znajdziecie pod tym filmem. Cześć!